Jak brzmi prawie 60-letni magnetofon Nagra? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć, zabierając moją Nagrę 3 w plener. Części z Was Nagra pewnie nie jest zupełnie obca i już o niej słyszeliście. Jednak dla przypomnienia, Nagra to seria profesjonalnych, przenośnych magnetofonów szpulowych produkowanych w Szwajcarii przez Stefana Kudelskiego. Model 3 jest pierwszą tranzystorową wersją, która zmieniła mały biznes Kudelskiego w światowego monopolistę w dziedzinie nagrań dźwięku w radiu, telewizji i na planach filmowych. Nagra 3 produkowana była od 1958 do 1968 roku, a mój egzemplarz pochodzi z 1963. Jak zatem brzmi tak stare urządzenie? Pokaż, jak słychać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Pokaż, jak słychać. No. Na wstępie dodam, że posługuję się magnetofonem po serwisie, czyli po wymianie pasków na zupełnie nowe, wymianie wszystkich łożysk, wymianie rolki dociskowej oraz po regulacji ustawienia głowic i regulacji mechaniki. Magnetofon zasilany jest z 12 sztuk baterii R20, co sprawia, że waga wynosi lekko ponad 7 kg. Będę korzystać z dwóch mikrofonów dynamicznych. Pierwszy to Sennheiser MD21, drugi to MD4. I chociaż magnetofon ma wbudowany głośnik, a satysfakcjonujący odsłuch nagrań mógłby wyglądać tak. Jest to próba magnetofonu Nagra 3 Kudelski z roku 1963. To postanowiłem nagrać sygnał z wyjścia liniowego na komputer i podłożyć go do filmu. To, co usłyszycie, pochodzi wprost z nagranej taśmy. Magnetofon ma 3 prędkości przesuwu taśmy. Zacznę od 9,5 cm na sekundę. Jest to próba magnetofonu szpulowego Nagra 3 z roku 1963. Magnetofon pracuje aktualnie z prędkością przesuwu taśmy 9,5 cm na sekundę, co nigdy nie było uznawane przez Kudelskiego za prędkość profesjonalną do tego stopnia, że nie podano w instrukcji nawet reakcji na częstotliwość przy tej prędkości. Mikrofon, jakiego używam, to Sennheiser MT21 z epoki tego magnetofonu, taśma EMI albo EMI, jak kto woli. Mamy dzisiaj piękną styczniową aurę. Jak widać, jeszcze lekko przymrożona tafla jeziora przywitała nas dzisiejszego poranka. Dookoła zwaliny śniegu, który zaczyna powoli topnieć. Zaraz przejdziemy do następnej prędkości przesuwu taśmy. Teraz używam magnetofonu z prędkością 19 cm na sekundę. Co ciekawe, magnetofon ten ma dwie takie same prędkości, różniące się jedynie ekwalizacją. Teraz używam tej europejskiej CCIR, druga jest amerykańska, której nie zamierzam używać. Mikrofon ten sam Sennheiser MD21. Znów spoglądam na piękną styczniową aurę, która powoli zaczyna topnieć. Magnetofon na zasilaniu bateryjnym działa na razie bezproblemowo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Za chwilę przejdziemy do profesjonalnej prędkości, jaką był przesuw 38 cm na sekundę, czyli standard radiowy niegdyś. Teraz używam magnetofonu z profesjonalną prędkością przesuwu taśmy 38 cm na sekundę. W tej prędkości reakcja na częstotliwość wynosi od 30 do 18 tysięcy Hz. Zapomniałem wspomnieć, że przy prędkości 19 cm na sekundę reakcja ta wynosi od 40 do 15 tysięcy Hz. Mikrofon ten sam, Sennheiser MD21, zasilanie bateryjne. Myślę, że będziemy mogli teraz przejść do próby następnego mikrofonu, jakim jest protoplasta Sennheisera, czyli MD4 Labor W. Teraz testuję bardzo zabytkowy mikrofon, jakim jest MD4, protoplasta Sennheisera, czyli Labor W. Jest to mikrofon 200-ohmowy, dynamiczny z pierwszej połowy lat 50. Jest to mikrofon starszy o co najmniej 15 lat od poprzedniego.
Słońce bardzo przyjemnie oświetla nas swoimi promieniami. Można by rzec, że prawie czuć wiosnę w powietrzu. Teraz używam prędkości przesuwu taśmy 9,5 cm na sekundę. Zaraz przejdę do prędkości 19 cm na sekundę w standardzie CCIR, czyli europejskim. Teraz używam prędkości przesuwu taśmy 19 cm na sekundę. Wciąż z zabytkowym mikrofonem MD4. Jest to próba magnetofonu Nagra 3 Kudelski z roku 1963. Zaraz przejdę do następnej prędkości przesuwu taśmy, czyli 38 cm na sekundę. Jest to test mikrofonu MD4 Labor W z prędkością przesuwu taśmy 38 cm na sekundę. Magnetofon na zasilaniu bateryjnym. Jest coraz piękniejsza styczniowa aura. Pięknie skuta lodem, jeszcze skuta lodem tafla jeziora. Przywitała nas dzisiaj, tego pięknego styczniowego poranka. Możemy się nacieszyć trochę widokiem prawdziwej zimy, zanim śnieg cały stopnieje. Raz, dwa, trzy. Próba, jest to próba mikrofonu dynamicznego MD4, prawdziwego zabytku techniki. Taśma EMI, albo EMI, jak kto woli, double play i prędkość przesuwu taśmy 38 cm na sekundę, czyli dawniej standard nadawczy w radiofonii. Raz, dwa, trzy i byłoby to na tyle. Chyba nie brzmiało tak źle. Zwłaszcza przy prędkości 38 cm na sekundę. Jeśli interesuje Was temat tych wspaniałych magnetofonów, to możecie obejrzeć inne moje filmy.